Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku Klaus Schwab. Jak na nim zarobić? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej. Będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Klaus Schwab. Jak na nim zarobić? Właśnie dziś w Davos kończy się Światowe Forum Ekonomiczne. No i oczywiście w polskim internecie jest bardzo dużo różnych nowych informacji dotyczących przede wszystkim pana Klausa Schwaba. I mnożą się różnego rodzaju teorie spiskowe, co może się niby wydarzyć w przyszłości, jaka ma być ścieżka rozwoju ludzkości i ten pan ma za tym wszystkim stać. No jak wiemy, ludzie mają różne pomysły. Jedni chcieli Europy od Władywostoku aż po Lizbonę, a drudzy odwrotnie. Jeszcze inni uważali, że należy niszczyć maszyny, bo odbierają ludziom miejsca pracy. No i oczywiście te różne pomysły są ze sobą zazębione w taki sposób, że okazuje się, że jedne drugie znoszą i świat nie jest zdeterminowany, jest po prostu taki, jak my sobie będziemy chcieli, żeby on był. No i jeszcze raz, to określenie, że świat nie jest zdeterminowany, jest kluczowe, dlatego też moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że te teorie spiskowe dotyczące słów pana Klausa Schwaba i jego aktywności rzekomej się sprawdzą. Jeszcze raz podkreślam, jest według mnie około 1% prawdopodobieństwa, że się sprawdzą, a 99% prawdopodobieństwa, że się nie sprawdzą. No i oczywiście dla nas na rynkach finansowych najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak na tym zarobić. Jak zarobić na nim, na Klausie Schwabie. No i oczywiście, jak widzimy, te zarabianie na Klausie Schwabie odbywa się przede wszystkim w sposób clickbaitowy. Powstają wideo, różnego rodzaju materiały, których celem jest przede wszystkim skupienie uwagi, zbieranie wyświetleń, clickbait i różnego rodzaju szerzenie teorii, które będą później samo się napędzały i jeszcze bardziej zwiększały oglądalność, klikalność. A jak wiecie, ja mam filozofię reagowania, a nie prognozowania, więc naprawdę nie przejmuję się tym, jakie są teorie spiskowe i co ten pan Klaus Schwab niby mówi albo czego nie mówi. Nie przywiązuję się do tego zbytnio. Nie podlegam myśleniu stadnemu, nie poddaję się tym narracjom teorii spiskowych i oczywiście jestem w pełni świadomy, że jest na to tylko około 1% prawdopodobieństwa realizacji albo nawet jeszcze mniej. A jeżeli się stanie faktem to, co zakładają tak zwane teorie spiskowe, na co daje bardzo małe prawdopodobieństwo, to filozofia reagowania, a nie prognozowania na to zareaguje, się po prostu do tego dostosuje. Drodzy Państwo, już na przestrzeni ponad 2 lat obserwujecie, jak filozofia reagowania, a nie prognozowania reaguje w praktyce, jakie przynosi efekty, śledząc mój portfel. Tutaj w prawym górnym rogu są odnośniki do tego, jakie są efekty tej filozofii. Zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, to zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Proszę wysłać zgłoszenie, a będziecie otrzymywać te wiadomości, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i naprawdę bez względu na to, co się wydarzy, czy teorie pana Klausa Schwaba będą realizowane, czy też nie, czy różnego rodzaju inne teorie będą się realizowało. Moja filozofia reagowania, a nie prognozowania zareaguje na rynki finansowe, jak na przykład przyleci UFO tutaj na Ziemię, jak wydarzą się różne inne wydarzenia. Naprawdę filozofia reagowania, a nie prognozowania to jest to, co pozwoli nam zarobić. Jak spełnią się wszystkie proroctwa i wszystkie teorie spiskowe dotyczące Klausa Schwaba, bądź też jakby się nie sprawdziły te wszystkie teorie spiskowe i proroctwa dotyczące tego, co Klaus Schwab mówi. Jeszcze raz podkreślam, uważam, że te teorie mają bardzo
niskie prawdopodobieństwo realizacji, może 1% to jest maks. Myślę, że się absolutnie nie spełnią, no ale oczywiście filozofia reagowania, a nie prognozowania będzie najlepszym narzędziem do tego, żeby zarobić na tym wszystkim, czy też na wszystkich innych teoriach, jakie się pojawią w przyszłości, ponieważ świat będzie zalewany kolejnymi takimi teoriami i różnymi innymi wydarzeniami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a filozofia reagowania, a nie prognozowania pozwala się elastycznie dopasować do sytuacji i nie przejmować się tym, co tam jeden z drugim jakiś ważny człowiek w świecie powie, bądź też czego nie powie, czy będą się realizowały teorie spiskowe, czy też się nie będą realizowały. Jeszcze raz podkreślam, ja uważam, że jest gigantycznie małe prawdopodobieństwo, że teorie spiskowe się sprawdzą, no ale oczywiście na Klausie Schwabie można zarobić i zachęcam do tego, żeby poprzez filozofię reagowania, a nie prognozowania to właśnie uczynić. Jak już Klaus Schwab został omówiony i wszystkie inne teorie spiskowe, warto się zastanowić, co się teraz dzieje na rynkach finansowych i czym żyje rynek. I ten pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak bardzo spadek oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bądź też nawet perspektywa ich obniżek w następnych miesiącach i kwartałach doprowadziły do tego, że wzrósł globalny popyt na ryzyko, w tym wypadku indeks Standard & Poor, ale jak wiemy, wszystkie inne klasy związane z ryzykiem odczuły to bardzo pozytywnie. Od października mamy do czynienia z bardzo mocnymi wzrostami. Indeks WIG20 wzrósł nawet o ponad 40%, więc nawet warszawska giełda papierów wartościowych reaguje na to, że tutaj traderzy już nie zakładają, że stopy procentowe wzrosną ponad poziom 5% w Stanach Zjednoczonych. I to jest właśnie to, co teraz jest najważniejsze dla rynków finansowych i dla perspektyw gospodarczych. Ponieważ spadki, które miały miejsce na indeksach giełdowych na przestrzeni ostatniego roku, dyskontowały spowolnienie gospodarcze w świecie, bądź też nawet recesję. No i teraz właśnie rynek jest na rozstajach. Giełda dyskontuje przyszłość. To, co się ma stać w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, a giełda papierów wartościowych jest szczególnie wyczulona na zmiany zysków na akcje, na jakie będą perspektywy zysków. No i w tym wypadku widzimy tutaj na przestrzeni ostatnich 20 lat okresy, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkami zysków w Stanach Zjednoczonych, jaka była długość takiego okresu spadku, jaka była średnia kwartalna wartość spadku zysków, no i oczywiście jakie były reakcje rynkowe, czyli ten maksymalny drawdown, czyli spadek od szczytu indeksu giełdowego. No jak widzimy, wygląda na to, jakby teraz, jeżeli oczywiście dno zostało już utworzone na indeksie Standard & Poor, że rynek wycenił raczej takie łagodne spowolnienie gospodarcze, no i krótkotrwałą jakąś recesyjkę, a nie jakieś dłuższe spowolnienie gospodarcze i dłuższą recesję. Jeszcze raz przypomnę, że moim zdaniem poziom 3600 punktów, a przede wszystkim średnia krocząca 200-sesyjna na wykresie tygodniowym indeksu Standard & Poor, która teraz przebiega w okolicach między 3700 a 3750 punktów, wyznacza właśnie moment, gdy rynek giełdowy, który dyskontuje to, co się wydarzy za 6 do 9 miesięcy, będzie dyskontował tylko chwilowe, łagodne spowolnienie, miękkie lądowanie światowej gospodarki amerykańskiej, czy też gdyby okazało się, że te wsparcia, czyli ta średnia krocząca została przebijana, że jednak to, że recesja będzie dłuższa, że będzie twarde lądowanie, że będziemy świadkami pierwszej klasycznej recesji w amerykańskiej gospodarce od 2008-2009 roku. Dlatego też rynki są na rozstajach i ewidentnie już teraz przygotowują się na to. Część inwestorów gra na spowolnienie gospodarcze w formie płytkiej, część już gra na mocne, twarde, recesyjne środowisko. No i przed nami decyzja rzeczywiście rynkowa. Od zachowania Wall Street moim zdaniem bardzo wiele tutaj zależy. Ale jak widzimy, Wall Street to nie cały świat i w ostatnich kwartałach, w ostatnich miesiącach
mamy do czynienia z zdecydowanie relatywnym mocniejszym zachowaniem giełd papierów wartościowych na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Jednym z tych przykładów jest to, jak zachowują się giełdy w Azji. I na tym wykresie następnym mamy porównanie giełd azjatyckich do indeksu Standard & Poor i widzimy, że ta nadwyżka stopy zwrotu nad indeksem Standard & Poor giełd azjatyckich jest najwyższa od prawie 30 lat, czyli naprawdę widzimy tutaj, jaka jest duża teraz skala wypływu kapitału z Wall Street, ze Stanów Zjednoczonych, z amerykańskich aktywów, które na całym świecie szukają stopy zwrotu. Już ten przykład warszawskiej giełdy, która wzrosła o 40% od swojego dna od października, także jest tego bardzo dobrym dowodem. Kapitał naprawdę szuka stopy zwrotu i parkuje go wszędzie tam, gdzie się da, gdzie ryzyko jest w miarę ograniczone, a stopa zwrotu jest potencjalnie najwyższa. No i jak widzimy, dzisiejsza sesja to ładnie pokazuje. Wczorajsza sesja na Wall Street była negatywna, a tutaj giełda w Japonii rośnie, giełda w Chinach ładnie rośnie i będziemy się prawdopodobnie na Hang Sengu zbliżać do oporów, które są jeszcze 1000 punktów wyżej usadowione, do ten wykres, który teraz widać w tle, najlepiej to pokazuje. Dlatego też być może także warszawska giełda papierów wartościowych nie będzie się przejmowała tym, że wczorajsza sesja moim zdaniem potwierdziła wycofanie się i spadki, odbicie od oporów na indeksie giełdowym na Wall Street. A jak pamiętamy, indeks giełdowy na Wall Street teraz odbija od średniej 200-sesyjnej, ale na wykresie dziennym, czyli okolice 4000 punktów i też w okolicach 4000 punktów przebiega roczna linia Bessy, czyli te dwa poziomy zaczynają funkcjonować i działać. Dzisiaj mamy ostatnią sesję w tygodniu, kończymy tworzenie świec tygodniowych, dlatego też zamknięcia dzisiejszego dnia będą miały szczególnie ważne znaczenie praktycznie dla wszystkich klas aktywów, a wczorajsza sesja na Wall Street raczej przybliża ten scenariusze prospadkowe niż tutaj prowzrostowe, dlatego jest wielkim ostrzeżeniem przed tym, co się dalej wydarzy. No i zobaczymy, czy ten kapitał z Wall Street będzie faktycznie szukał stopy zwrotu i czy potencjalne spadki na Wall Street będą zneutralizowane bądź też zlekceważone na przykład przez Europę. Indeks giełdowy w Niemczech zachowuje się relatywnie lepiej niż Wall Street. No i dzisiaj ważne będzie to, czy dojdzie do zamknięcia świecy tygodniowej pod albo nad psychologicznym poziomem 15 000 punktów. Jeżeli nad, to myślę, że byki będą cały czas faworyzowane i będą na dobrej drodze ku temu, żeby szybko przetestować maksima wszechczasu. Natomiast każdy spadek poniżej będzie ostrzeżeniem nie tylko dla giełdy niemieckiej, ale także dla wszystkich innych parkietów w Europie. To, na co będziemy zwracać szczególną uwagę, to oczywiście inflacja w Niemczech. Inflacja producencka poznana o godzinie 8. Nagrywam ten materiał o godzinie 7 rano, więc jeszcze nie wiadomo, jakie to będą te dane makroekonomiczne. Natomiast zobaczmy, jaka jest prognoza, jaka ma być skala procesów dezinflacyjnych w Niemczech na inflacji producenckiej. Ten wpływ spadku ceny gazu ma być dość dobitnie widoczny. No i widzimy, że tutaj skrajnie optymistyczna prognoza pokazuje inflację producencką w grudniu na poziomie 18%. I jeżeli się okaże, że ta inflacja jest lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy, to naprawdę głos o tym, że procesy dezinflacyjne nas zaskoczą, że będziemy świadkami gigantycznego, bardzo dynamicznego spadku inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach, będą miały kolejny argument ku swojej stronie i oczywiście rynek będzie musiał na to zareagować, a zareaguje w taki sposób, że prawdopodobnie silnie spadną rentowności obligacji. Rynek będzie się spodziewał, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych może już teraz mieć miejsce, a w perspektywie końca tego roku będą obniżki stóp procentowych. Dlatego też przywiązywałbym dzisiaj na całym świecie właśnie do tych danych największą uwagę i będę obserwował, jak rynek na to zareaguje, na tą publikację. Amerykańskie obligacje na poziomie 3,40% pokazują, że mają ochotę dyskontować właśnie spadki inflacji i procesy dezinflacyjne. To teoretycznie powinno być dobre dla giełdy, ale na razie nie jest, jak widzimy. Dzisiaj o poranku implikowana stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych pokazuje poziom 4,90. Spadek na przestrzeni ostatnich dni to jest tylko kilka, być może nawet 5 punktów bazowych,
Więc no, prawdopodobnie rynek oczekuje jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w lutym. Jak tutaj widzimy, 1 lutego za 2 tygodnie mamy decyzję, a później już, że może nie być dalszej kolejnej podwyżki stóp procentowych i że będziemy prawdopodobnie za 2 tygodnie kończyć cykl podwyżek stóp procentowych w USA. To, co moim zdaniem nie wspiera podaży i tych wszystkich scenariuszy, które zakładają wyprzedaż ryzyka, to zachowanie euro-dolara. Ten euro-dolar nie chce spaść dłużej, utrzymać się poniżej poziomu 1,08. Jeżeli tak się dzieje, to moim zdaniem faworyzowany jest popyt na ryzyko i takie rynki emerging markets jak warszawska giełda papierów wartościowych. Dlatego też osobiście, jak widzę, że euro-dolar raczej chce rosnąć, nie pokazuje tendencji umocnienia amerykańskiego dolara, to nie wierzę w jakieś scenariusze prospadkowe na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i uważam, że każde takie zatrzymanie, taka korekta, którą teraz obserwujemy, jest po prostu chwilowym tylko zatrzymaniem, a tendencja wzrostowa ma ogromne prawdopodobieństwo nawrotu i tak tym się kieruje. Jak wiemy, w tym tygodniu była niezwykle ważna decyzja Banku Japonii. Duża zmienność cały czas jest widoczna na parach związanych z jenem, ale dzisiaj dominuje tendencja ku osłabieniu jena japońskiego. Na rynku walutowym widzimy potencjalną formację zachęcającą do funta brytyjskiego. Widzimy także na następnym wykresie, jakie jest powiązanie zachowania ceny miedzi i w ogóle ryzyka od października z walutami surowcowymi, w tym wypadku australijską walutą. Następny wykres pokazuje bardzo podobne zjawisko jak na funcie brytyjskim, tylko że na nowozelandzkiej walucie. Nowozelandzka waluta także jest zaliczana do grona walut surowcowych, więc jeżeli popyt na ryzyko na surowcach wystąpi, to prawdopodobnie Nowa Zelandia także będzie tutaj aprecjonowała relatywnie lepiej. A same surowce, zaskoczeniem jest to, że nie ma mocniejszych spadków ceny miedzi. Jeżeli dzisiaj zakończymy tydzień nad poziomem $9,000, to moim zdaniem zamknięcie będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe. Mamy także nowe maksima tendencji wzrostowej na cenie złota. To także wspiera popyt na ryzyko i zupełnie nie potwierdza tych negatywnych nastrojów na Wall Street. I oczywiście im niższa będzie inflacja w Stanach Zjednoczonych, tym większa presja na to, żeby cena złota dalej rosła, żeby kontynuowała tendencję wzrostową. Dlatego też złoto jest bardzo silnie teraz powiązane z wszystkimi danymi o inflacji dla najważniejszych krajów i obszarów gospodarczych, które się pojawiają. I w tym kierunku bym szedł, analizując złoto. No i oczywiście następny ważny element dotyczący oceny skali siły albo słabości popytu na ryzyko, czyli Bitcoin. Bitcoin ma dzisiaj za zadanie utrzymać świecę tygodniową nad poziomem $20,000. Jeżeli tak się stanie, to wykresy będą pokazywały i zachęcały do kontynuacji ruchu w górę w kierunku oporów, które są w rejonie $24,500. I na chwilę obecną, dzisiaj o poranku, moim zdaniem te scenariusze prowzrostowe są faworyzowane, więc miedź dołącza do wszystkich sygnałów, które płyną z zachowania rynków emerging markets, z rynków surowcowych, z rynku amerykańskiego dolara. No i oczywiście zachęcać będzie także na przykład warszawski parkiet do tego, żeby spróbował także zakończyć tydzień tak wysoko, jak tylko się da. Z ciekawostek na Bitcoinie, tutaj statystyka pokazuje, że 14-dniowy wzrost był najmocniejszy, najbardziej dynamiczny od 2013 roku. To powiązanie sygnalizuje nam także, że jest duża szansa na kontynuację ruchu w górę na tym Bitcoinie. I na koniec właśnie te polskie aktywa. Dzisiaj o godzinie 10 poznamy dane dotyczące dynamiki wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w grudniu. No i oczywiście w naturalny sposób będziemy je porównywać do inflacji, mając wtedy dane dotyczące realnych wynagrodzeń. I oczywiście im wyższa dynamika wzrostu wynagrodzeń w grudniu, tym lepiej, tym będzie to oznaczało silniejszą, lepszą sytuację polskiej gospodarki i większą odporność polskiego społeczeństwa na negatywne zjawiska, jakim są globalne procesy inflacyjne. Dlatego też na te dane myślę, że też warto zwrócić uwagę, a polskie obligacje powinny dzisiaj zareagować przede wszystkim na te dane o inflacji producenckiej, jako że Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym.
Każdy dynamiczny spadek inflacji, procesy dezinflacyjne w Niemczech, zwłaszcza lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, pociągnęłyby prawdopodobnie także mocny ruch na polskich obligacjach w dół ku następnym wsparciom, a jak widzimy na wykresie tworzy się skrzyżowanie śmierci, czyli średnia 50-sesyjna przebija średnią 200-sesyjną, a to w średnim i w długim terminie zachęca jeszcze bardziej do polskich obligacji, licząc na to, że ta tendencja, którą teraz obserwujemy, to jest następna faza tendencji spadkowej, czyli ruchu umacniania polskich obligacji w formie dyskontowania procesów dezinflacyjnych i perspektyw spadku stóp procentowych w naszym kraju. No i teraz oczywiście brama wjazdowa do inwestycji w Polsce, czyli rynek złotego. No i oczywiście jeżeli euro-dolar utrzymuje się na tych poziomach nad 1,08, no to złoty ma moim zdaniem potencjał ku temu, żeby się umocnić i dzisiaj poziom 4,70 jest punktem odniesienia, ponieważ każde wyjście powyżej, zamknięcie tygodnia będzie sygnalizowało możliwość odwrócenia tendencji tutaj na rynku złotego na tendencję przeciwną krajowej walucie. Dlatego też ten dzisiejszy dzień ma duże znaczenie moim zdaniem dla rynku krajowej waluty. No i oczywiście zobaczymy, co się wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która testuje dolną krawędź kanału wzrostowego, bądź też 4-miesięczną linię trendu wzrostowego. No i jeżeli dzisiaj uda się ją pokonać, to byłaby to zła informacja, natomiast moim zdaniem jest 60% prawdopodobieństwa, że uda się ją jednak utrzymać, potwierdzić, a każde zamknięcie nad poziomem 1900 punktów na indeksie WIG20 będzie cały czas realistycznie dawało duże prawdopodobieństwo, większe niż 50%, że wkrótce będziemy testować potężne opory w rejonie 1985-2000 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz psychologiczne poziomy oporów, czyli poziom 2000 punktów. I moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, więc jestem optymistą na dzisiejszą sesję i myślę, że każde dane dotyczące inflacji w Niemczech niższej niż zakładały prognozy będą sprzyjały polskim akcjom. No i oczywiście dane dotyczące wynagrodzeń, im wyższe, tym także lepsze dla giełdy papierów wartościowych. Jak będzie, zobaczymy. Dzisiejsza sesja jest ciekawa, chociaż po godzinie 8 już nie będzie dla całego świata ważniejszych danych makroekonomicznych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i oczywiście życzę wielkiej, dużej stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji. Jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia i usłyszenia dzisiaj po południu.